więc imprezę jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, 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 walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, 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 a ty tańczy browar beat. Niech cały wiruje świat. Początek roku 2021 był dla polskich widzów bardzo udany, a to za sprawą popularnego na całym świecie Netflixa. Oto największa na świecie platforma streamingowa zaproponowała światu noworoczną imprezę w najlepszym stylu. Akcja polskiego filmu Wszyscy moi przyjaciele nie żyją rozpoczyna się w nowy rok. Dwaj, jak się wydaje, niezbyt rozgarnięci, a na pewno bardzo skacowani po sylwestrowej imprezie policjanci, próbują rozwikłać zagadkę domu pełnego martwych ciał. Wtedy widzowie cofają się w czasie. Poznajemy grupę młodych ludzi, którzy w sylwestrową noc postanawiają zabawić się na całego. Jest wszystko, czego moglibyśmy się po takiej zabawie spodziewać. Procent i skręty, a ja w niebo wzięty. Jedno wiem, wieczór będzie przegięty. Ale, nie przyjmuję się w tym wcale. Zabawa trwa cały rok jak w karnawale. Sytuacja przybiera nieoczekiwany przebieg w momencie, w którym gospodarz, Marek, otworzy drzwi lekko dziwnemu dostawcy pizzy. Jego wejście do domu i decyzja jednej z głównych bohaterek, Anastazji, która postanowi spędzić trochę czasu sam na sam z Filipem, który bardzo jej się podoba, spowoduje uruchomienie lawiny zdarzeń, które skończą się... No cóż, tego zdradzić Wam nie mogę, ale wierzcie mi, że finał tego filmu będzie krwawy. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją to bardzo typowe kino gatunkowe. Film jest bardzo przewidywalny, zachowania bohaterów często będą Wam się wydawać absurdalne. Wiecie, jak to jest, kiedy oglądamy klasyczne gatunkowe horrory. Zawsze zastanawiamy się, dlaczego bohaterowie postępują właśnie w taki sposób. Najsłynniejszy przykład to ten. Dlaczego, kiedy morderca wchodzi do domu, bohaterka zawsze biegnie po schodach na górę, a nie ucieka z domu? Nie bez powodu powołuje się tu na horror, bo ten film, o którym dzisiaj rozmawiamy, należy właśnie do tego gatunku. Z kolei jego podgatunek to slasher. Na pewno wiecie, że to taki rodzaj horroru filmowego, w którym pojawia się grupa ludzi, bohaterowie giną po kolei w zagadkowych, niewyjaśnionych okolicznościach. W filmie Wszyscy moi przyjaciele nie żyją jest trochę inaczej niż w klasycznym slasherze, tak? Nie ma polskiego słowa, nie ma polskiego odpowiednika słowa slasher, więc muszę go odmienić w slasherze, ale najbliżej będzie mu właśnie do tego podgatunku. Postacie w filmie Wszyscy moi przyjaciele nie żyją są celowo przerysowane. Dialogi, jak to zwykle w slasherach bywa, są momentami słabe, a niektóre dowcipy, jak przystało na współczesne kino młodzieżowe, są dość wulgarne. Jest to na pewno film raczej dla dorosłych widzów, ale jeśli podejdziecie do niego z przymrużeniem oka i postaracie się bawić tak dobrze, jak bawili się twórcy podczas jego realizacji, to dostaniecie w nagrodę spotkanie z porządnym, rozrywkowym kinem, pełnym groteski i naprawdę zabawnych momentów. Film został zrealizowany przez dwóch Słoweńców. Pierwszego z nich, Miti Okorna, nie muszę Wam przedstawiać. Ten pracujący i mieszkający w Polsce od 2007 roku twórca jest reżyserem dwóch filmów, a konkretnie dwóch komedii romantycznych, które na pewno bardzo dobrze znacie. To Listy do M oraz Planeta Singli. Okorn jest producentem naszego dzisiejszego filmu. Z kolei reżyser i scenarzysta Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, Jan Belc, zaczynał od asystowania przy Planecie Singli właśnie. Pomimo wszystkich drobnych potknięć, jakie zdarzyły się słoweńskim twórcom, tego bardzo polskiego w wielu aspektach filmu, Wszyscy moi przyjaciele nie żyją to kino rozrywkowe, które w niektórych momentach wzbija się wysoko powyżej przeciętnej. Za taką właśnie scenę uznać należy końcowy, zelektryfikowany taniec wszystkich bohaterów. Nawet nieco zniesmaczeni całością widzowie z całą pewnością docenią kunszt reżysersko-operatorsko-montażowy tego fragmentu. Dla dobra seansu nie mogę Wam zdradzić szczegółów tego niezwykłego finału, ale uwierzcie mi, choćby z powodu tej sceny musicie obejrzeć ten film. Zanim zaczniecie oblegać Netflixa w poszukiwaniu filmu Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, pozwólcie, że powiem Wam trochę o aktorach.
Warto zwrócić uwagę na grających główne role Julię Wieniawę oraz Mateusza Więcławka. O ile Wieniawa nie jest może wybitną polską aktorką, choć chwilowo jest modna i w filmach natkniecie się na nią zaskakująco często, jest jedną z takich najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia, znana jest raczej z tego, że pełno jej w reklamach i mediach społecznościowych. O tyle Więcławek bardzo mi się w tym filmie podobał. Uwaga, tego aktora możecie też zobaczyć w innym filmie z 2021 roku z zupełnie innej półki, a mianowicie w Weselu Wojtka Smarzowskiego. O tym filmie opowiem Wam w naszej serii już wkrótce. Na pewno nie umknie też Waszej uwadze świetny w swojej roli dostawcy pizzy Adam Bobik. Słuchajcie, film Jana Belcla nie porusza ważkich tematów, nie przyniesie Wam też głębokich przemyśleń. Z całą pewnością będzie jednak stanowił odskocznię od poważnego kina o ideologicznych aspiracjach i choćby z tego powodu mam nadzieję, że poświęcicie mu swój czas. Życzę Wam bardzo udanego seansu i do usłyszenia w następnym odcinku.